Przygotujemy sobie trochę części do ocynku, do malowania. Trzeba je doprowadzić trochę do ładu, bo widać tu trochę korozji. Tu robiliśmy małą rzeźbę, żeby zainstalować czujnik przy naszym kole fonicznym. Tu takie coś znalazłem, trzeba będzie to poprawić. Także bierzemy się do roboty. No i tak mamy tu już elementy poczyszczone. Także w poniedziałek zawiozę je do ocynku. Będą jak nowe, a miska będzie pomalowana na czarno w piecu proszkowo. Nareszcie przyszła długo oczekiwana paczka, czyli nowe tłoki do Delty. Dla porównania tutaj mam stary tłok. Różnica jest znaczna. No nic, jadę zawieźć do autoszlifu i czekamy na szlif bloku. Będziemy mogli zacząć składać silnik. Dostałem też już zestaw do usunięcia wałków, czyli łożysko z trzpieniem i zaślepkę. No i dotarły nam też przesyłka z zagranicy, czyli dodatkowe brakujące uszczelki do silnika. No i nadszedł długo oczekiwany moment. Jadę odebrać blok po szlifie i po koniecznych przeróbkach, bo okazało się, że brakuje paru gwintów. Także mamy już wszystko. Mam nadzieję wyczyścić teraz. Można zacząć w końcu składać silnik do kupy. Dostaliśmy blok do Delty ze szlifu. Tuleje szlifnięte, więc będzie można składać jutro. Wyczyszczę go chociaż i tak już jest nieźle umyty. Wyglądał znacznie gorzej. Ale jutro go dopieszczę i pomaluję. Jak wyschnie, to będę składał. Nareszcie jest jakiś progres, zaczyna coś ubywać z tego stolika. Reasumując na tą chwilę, mamy tak układ tłokowo-korbowy złożony. Było trochę zabawy z natryskami na tłoki. Nie pasowały nam do nowych tłoków i uderzały w płaszcz tłoka. No ale udało je się tam jakoś popodginać, żeby zrobić im miejsce. Nowe tłoczki sobie ładnie już siedzą.
Pompę oleju po wymyciu w ultradźwiękach zostawiliśmy, bo ona jest nowa. Ktoś zakładał przy poprzednim remoncie, czyli chwilę temu. A żeby mieć jeszcze pewność co do ciśnienia oleju, to wymyśliłem, że zamontujemy jeszcze dodatkowy czujnik, który podłączymy do EMU. Tutaj nam leżą ładnie regulowane koła, które zostały odświeżone, przynajmniej mają skalę, żebyśmy mogli sobie to poregulować w miarę dokładnie, nie tak jak ta poprzednia. Trochę części tu, trochę jeszcze tu, no ale nic, jedziemy do przodu. Cztery takie elementy gdzieś nam się ukryły. Przyszło do składania. Się okazało, że nie zostały zawiezione do ocynku i musiałem je szybciutko jechać dowieźć, poprosić o ekspres. No już je mamy. Można dokończyć montaż, a generalnie wygląda na tę chwilę tak. Okład tłokowo-korbowy to już wiadomo od wczoraj był złożony. Udało się wszystko ładnie. Tak sobie to wygląda. A korby jak korby. Wielkiej filozofii nie ma. Tu mamy odmę już złożoną. Podstawa filtra oleju. Czujniki jeszcze nie są przykręcone, bo kombinuję tutaj taki motyw, że chciałbym dołożyć jeszcze taki czujnik do EcoMastera demo. No, gdzieś tu czy tu, no nie wiem, gdzieś w tej okolicy myślę, ewentualnie tu, żeby sterownik też wiedział o spadku ciśnienia oleju. Może zdąży zadziałać tak szybko, że uratuje silnik przed zatarciem, gdyby coś kiedyś się wydarzyło. No jeżeli EMU będzie miało taką informację, że ciśnienie zaczyna nagle spadać, wyłączy silnik, więc jest to takie dodatkowe zabezpieczenie dość istotne. No to normalnie kontrolka, temperatura i wskaźnik w zegarze mają działać i tego nie ruszamy. Jeśli chodzi o usunięcie wałków równoważących, to Blok Motorsport wyposażył nas w takie zaślepki. Tutaj zaślepia się po prostu otwór i nie ma tematu. Natomiast tutaj musi być łożysko, które służy jako rolka paska rozrządu, więc jest to taka podstawa do łożyska. To wszystko było w komplecie łożysko. To jest nasze customowe koło 60-2, które sobie tam ustrugaliśmy już kiedyś. Tak to mniej więcej wygląda. Przerobiliśmy ten stary uchwyt pod oryginalny czujnik. Mamy też dołożoną już pompę wody i kółeczko. Z tej strony to tylko króciec, w sumie niewiele się zmieniło. Zaślepkę też mamy tutaj. No tak może tutaj na filmie wygląda kiepsko, ale tu było bardzo dużo wżerów. I po wyczyszczeniu po prostu one zostały. Jak się cynkuje takie już podzawiałe rzeczy, to takie coś później widać, ale myślę, że jest to zabezpieczone i nie będzie się już dalej korodować. Montuję te blaszki, przeciwfalowniki do miski, przewód do odpowietrzenia odmy i można zakładać miskę. Przeciwfalowniki mamy już przykręcone, także jutro tylny uszczelniacz i wklejamy michę. No i jeszcze głowica. Została złożona z dwóch jedna. Z tej starej, która miała popsute gwinty, wykorzystaliśmy sobie tylko zawory w zasadzie. Zawory i sprężynki, bo ta, którą kupiłem, no, była goła. Więc to, co się nadawało, zostało przełożone do tej głowicy. Ale za to ta ma wszystkie gwinty sprawne. Płaszczyzna, jak widać, tylko 0,11, czyli w miarę była prosta, niezużyta, nieprzegrzana. Więc myślę, że coś z niej będzie. Parter mamy zamknięty, czyli dół poskręcany. Wygląda sobie to tak. Miseczka, wszystko jest. No niestety widać, że ten silnik przeszedł przez wiele rąk, bo składanie go ponowne, szukanie śrubek właściwych i tak dalej, no to jednak jest to jakieś tam wyzwanie i jest to dość czasochłonne. Na przykład 18 śrub do miski górnej. Wszystkie znalazłem, z czego 12 było każda inna. Reszta była w miarę, no więc trzeba było już wymienić wszystkie, żeby były jednakowe. To samo się tyczy tych śrub tutaj, każda inna. Ma jakąś historię ten silnik, ale postaramy się to jakoś doprowadzić do ładu. Teraz czekamy na uszczelkę głowicy. W przyszłym tygodniu powinniśmy dostać i będziemy mogli złożyć górę i zacząć to w końcu montować do samochodu.
chwilę obecną mamy tyle poskładane, czyli mamy spięty rozrząd, głowica założona, zakręcona. Tam na wideo mogliście zobaczyć, że ta głowica jest taka ciemna, wyglądała jakby była brudna, ale to, czy tutaj, to już jest przebarwione aluminium, tego się nie da doczyścić. Tak samo tutaj w tych kanałach. To jest wszystko wymyte, ale to już jest po prostu odbarwione aluminium. Nie będziemy tego szkiełkować przecież ani kombinować. No niestety, taką głowicę udało się kupić, ale najważniejsze, że jest sprawna technicznie. Tutaj musiałem naprawić gwinty. Tutaj kilka od przewodów zapłonowych były powyrywane. Ogólnie bardzo dużo szukania śrubek, bo dużo przypadkowych śrub było, jakichś takich, każda inna, więc trochę to trwa, ale myślę, że warto poświęcić trochę więcej czasu, żeby to fajnie wyglądało. Wszystkie opaski, nawet te drobne, zostały wymienione na nowe. Tak, żeby uniknąć ewentualnych wycieków i jakichś dziwnych sytuacji, no i żeby wszystkie były też jednakowe. Dzisiaj rozpoczniemy montaż w aucie. Po jednym całym dniu mamy sytuację taką, że silnik sobie już wisi i jest częściowo podłączony. Chłopaki się uwijają, ale jeszcze trochę. Jeszcze nie mamy półosiek, nie mamy zawieszenia. Pomalutku zaczyna to nabierać wszystko kształtu. Sprzęgło jest odpowietrzone, bo zastanawialiśmy się, czy wszystko będzie z nim ok, ale na szczęście wszystko wydaje się być w porządku. Czuć przeskok na pedale, więc powinno fajnie wysprzęglać. Przy okazji chodzi dużo lżej niż poprzednie. Tam to było takie ewidentnie na tor. Wymieniliśmy też poduszeczkę. Jeszcze czekam na wąż między zbiorniczkiem a pompą wspomagania, bo też jest uszkodzony. Wyszło to teraz w ostatniej chwili, w sumie przed montażem. Dojrzeliśmy jakieś przetarcie i zamówiłem nowy, ale to myślę, że przyjdzie dopiero po weekendzie, a chcielibyśmy go jutro po południu próbować odpalić. Tu jeszcze dosłownie parę części zostało do zamontowania. Chłodniczka od klimy naprawiona, jakieś osłonki, filtr. Myślę, że najgorsze za nami, jeśli chodzi o montaż do samochodu. Dzisiaj wielki dzień.
będziemy chcieli to odpalić. No to kręć! No kręć. Wiele problemów. W czym to był problem, żeby ten lakier dobrać? To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Trudność polegała na tym, że każdy natrys, który nakładasz, musi być równy. Czekaj, bo coś tu mi się... No u mnie jest chujko. Tak więc skończyło się na wymianie tej pompki. Problem był tutaj po włożeniu nawet palca. Czuć próg, ruszając w ten sposób tłokiem. Już sobie ssało lewe powietrze. Ten pedał sprzęgła cały czas był mniej więcej tyle niżej od pedału hamulca.